Ale jestem zły, nikt się nie zatrzymuje, ja dosłownie potrzebuję przejechać 30 km. Przepięknie tu jest, serio, jestem zachwycony. Hej, zaczynamy dzień 8. Plan na dzisiaj jest taki, żeby dostać się do Zaanse-Schans. Jest to taki duży skansen z młynami, z wiatrakami. Średniowieczna osada, można powiedzieć, coś w tym stylu. I znajduje się to 20 km od Amsterdamu. Miałem jechać tam busem, ale udało się załatwić rower. Już wam pokażę jaki. To jest mój transport na dzisiaj. Jestem bardzo wdzięczny, że pożyczyli mi ten rower, ponieważ bilet w jedną stronę do tego skansenu kosztuje 6,50 €, więc w dwie strony to jest 13 €, co jest kosmiczną ceną, jak na tak krótki dystans, no bo to nawet nie jest 20 km. Więc myślę, że w godzinę tam dojadę rowerem i tyle samo zajęłoby mi dojechanie busem. No to co, ruszamy w drogę! Czuję się dzisiaj jak typowy mieszkaniec Holandii, bo tutaj bardzo dużo osób jeździ na rowerach. Amsterdam w sumie słynie z tego, że wszędzie są tutaj rowery po prostu, no spójrzcie. Właśnie ogarnąłem, że tym rowerem totalnie nie da się hamować w żaden sposób. Hamulców normalnych nie ma, można jedynie poprzez cofnięcie pedału do tyłu, ale to wciąż nie działa i prawie wjechałem pod auto. No i jestem na miejscu. Całą drogę jechałem ścieżką rowerową, bardzo malownicza trasa. Holandia jest naprawdę urokliwa poza miastem. Dobra, chodźmy zobaczyć co tutaj mamy. Cały ten kompleks wiatraków położony jest nad rzeką Zaan. Początkowo powstały one po to, żeby osuszyć tutejsze tereny. Później wykorzystywano je także w celach produkcyjnych. No i pierwsze wiatraki zaczęto budować tutaj w 1600 roku. Natomiast w 1850, kiedy wprowadzono maszyny parowe do Holandii, wiatraki przestały być potrzebne po prostu. Przepięknie tu jest, serio, jestem zachwycony, uwielbiam takie klimaty. Myślałem w ogóle, że to jest mniejsze, a to jest naprawdę duże i tych wiatraków jest więcej niż myślałem. Z tego co czytałem 13, nie wiem czy widziałem wszystkie. Już powoli kończę zwiedzanie i myślę, że pojadę gdzieś coś zjeść po drodze. Widziałem jakiegoś Lidla, więc może zrobię pierwsze zakupy w sklepie od początku podróży i myślę, że będę wracał do mieszkania. Ale jest super, ale jest pięknie, ale jestem szczęśliwy w ogóle, że pojechałem na tego stopa. Miałem tyle różnych obaw dotyczących tego wyjazdu, a wszystko idzie po prostu super. Jestem zachwycony. Oby tak zostało do końca. Whoa. Nice. So how to play something? That's the trick part. something simple. Just G, C, and D. G, C, and D. G is it's empty strings. Is G? Yes, G is empty strings. G, D, yeah. D and what? C.
C is this G, one. D, and C. And I should play What you want? or something like that. What you want? Where's the boy? Okay, I can't play on this too, but it's really nice sound. It's cool, right? Yeah, it's really nice. Dzisiejszy dzień trochę się pokomplikował. Miałem mieć dzisiaj nocleg w Tilburgu, ogarnięty, ale gość, który miał mnie nocować, napisał mi w środku nocy, dosłownie w środku nocy, że jednak mnie nie przenocuje, bo jego współlokatorzy mają jakieś ale, bo nocował dużo osób ostatnio z couchsurfingu i tak dalej i że jego współlokatorom się to nie podoba. Sprawdzałem hostele w tym mieście i o dziwo są droższe niż w Amsterdamie, ale chyba będę po prostu musiał wydać w końcu troszkę więcej pieniędzy na nocleg, bo no nie chcę tego odpuszczać, jak już tak sobie ustaliłem, to nie lubię po prostu rezygnować. Kieruję się teraz na stację benzynową, skąd będę łapał stopa na większą stację, a z tej większej stacji już pojadę, mam nadzieję, prosto do Tilburgu. Jak nie uda się tam nic złapać, to się wkurzę, bo czeka mnie ponad 40 minut drogi na stację, na nogach, bo chciałem trochę przycebulić na transporcie. Ale jestem zły, nikt się nie zatrzymuje, ja dosłownie potrzebuję przejechać 30 km. Nie wiem czemu nikt nie może mnie tam wziąć, jak widzę, że jadą w tym kierunku, naprawdę. A się spieszę, bo muszę być w Tilburgu około 14, jest prawie 11. No, będę miał jeszcze przesiadkę. A muszę być tam tak wcześnie z tego względu, że Ros ma dzisiaj czas tylko od 14 do 17, więc jak wsiadę wieczorem, to sobie mogę pomarzyć o spotkaniu z nią i w ogóle jazda do Tilburga wtedy traci jakikolwiek sens. Kurde, no come on. Okej, olewam to i idę gdzie indziej łapać. Czasami tak jest, no nie zawsze wszystko wychodzi. Tutaj się nie udało, mimo że czekałem 1,5 godziny. Ale co, no nie będę płakał, trzeba być na to też przygotowanym, że czasami wychodzi, a czasami ma się pecha po prostu. Więc znowu czeka mnie trochę pieszej wędrówki i spróbuję na jakąś inną stację albo przystanek autobusowy, cokolwiek po prostu już bliżej wylotu z miasta się dostać. Okay, we go now to Utrecht, to Haarijn, and then I will drop you, and you have to walk. No joking. Ale ja już miałem zrezygnować z Tilburga i miałem jechać prosto do Kolonii, ale znalazłem kierowcę, który jedzie do Tilburga. Jednak wszystko idzie po mojej myśli. Widzicie, trzeba było po prostu być cierpliwym i nie poddawać się. I okazuje się, że będę w Tilburgu na 14:20, więc zdążę pojeździć z Ros, zdążę zrobić wszystko. Nice to meet you, I'm Maciek. Corona. Oh, it's a really nice spot. We have a shadow here. My ankle was broken, Oh, so I have to be careful. I broke my ankle 2 times with outfit this year. I did 360 on tire, and this ankle was like cracked. Oh, And I got 2 splits in it here, and about 5 in oh my god. yeah.
tego całego pośpiechu zapomniałem wziąć sobie zapasowych baterii do aparatu, także nagrywam teraz GoPro. Na szczęście zabrałem ze sobą GoPro, więc chociaż tutaj zobaczycie, jakość z GoPro na pewno jest nieco gorsza, ale ważne, że będzie widać, co robimy. Yeah! Woo! Push. Ah. Come on. Yes. Oh. You landed exactly on the last stair. Yeah. No i się rozpadało, cholerka jasna. Ale przynajmniej mamy się gdzie schować. Czy to mi łapie moją mordę? Łapie mi moją mordę. Siemaneczko, dzień 10, czas start. Wstałem dzisiaj wyjątkowo wcześnie, bo o 6:30. Tylko po to, żeby zobaczyć jeszcze Tilburg przed wyjazdem, bo wczoraj po prostu jak wróciłem po monocyklu do hostelu, to padłem jak zabity i już nie miałem ochoty wychodzić. A zapomniałem wcześniej baterii do kamery, jak już wspominałem. No ale byłem w takim pośpiechu wczoraj i po prostu tak się zdziwiłem, że w ogóle udało mi się dotrzeć do Tilburga, że po prostu zostawiłem baterię i głowę i wszystko w hostelu. No, a teraz idę zobaczyć na miasto, zobaczyć, czy jest tutaj coś ładnego i jak jest, to wam pokażę, jak nie, to wam nie pokażę, albo też wam pokażę. Wczoraj padał deszcz, w sensie było takie oberwanie chmury, przez chwilę lało, ale później to przeszło i dzisiaj wygląda na to, że będzie w miarę spoko pogoda. Zauważyłem, że w Tilburgu jest bardzo dużo Polaków. Sam mieszkam z Polką w pokoju, w hostelu. Jest to też miasto pełne zieleni. Wydaje się takim przyjaznym i przyjemnym do życia. Dużo ludzi z różnych krajów tutaj można spotkać. Po prostu jest takie wielonarodowościowe miasto, że tak powiem.